Dzień dobry szanownemu Państwu, witam po kilku dniach przerwy w następnym odcinku z cyklu opowieści dziwnej treści. Jak wiecie, opowieści dziwnej treści odbywają się przeważnie z papierosem w ręku, dlatego właśnie biorę go i sobie zapalam, od razu lepiej. Więc posłuchajcie, od dobrych kilku dni, a nawet może dobrych 2-3 tygodni staram się dla Was znaleźć coś, co by poprawiło Wam humor, poprawiło nastrój, wzbudziło jakąś miłą atmosferę, ale niestety nie jest lekko. Czasy, które obecnie panują i sytuacja, w jakiej wszyscy znajdujemy się, niespecjalnie napawa optymizmem i trudno znaleźć jest coś, co poprawi humor. Nawet jeśli się chce i najpierw się wydaje, że ten humor można poprawić, potem okazuje się, że znowu tradycyjnie, jak mówiłem w ostatnim odcinku, dupa zbita. Ale posłuchajcie, znalazłem coś, co naprawdę poprawi mi i Wam humor. A mianowicie chodzi mi, od razu mi się lepiej powie, jak się zaciągnę papierosem, chodzi mi o wspaniałe potrawy, które przyrządza moja żona. Naprawdę jest to fantastyczne, to jest jak muzyka dla brzucha. Dlatego pogadamy sobie dzisiaj o jedzeniu. Po pierwsze, muszę powiedzieć, że jedzenie to jest najwspanialsza sprawa, jaką przedstawia moja żona. Z mojej strony przygotowanie potraw nigdy nie było i nie będzie nawet się porównywało w jakikolwiek sposób z tym, co potrafi zrobić moja żona. I dlatego kapelusz z głowy i pokłon dla tego, co ona potrafi zrobić i jak to smakuje. Za chwilę pokażę Wam różne potrawy, które przygotowuje moja żona. Są naprawdę świetne. To nie jest komplement, to jest szczera prawda. To, co ona robi, jest fantastyczne. Jaka jest tego geneza? Moja małżonka zawsze interesowała się kuchnią azjatycką, kuchnią z Ameryki Środkowej. To jest naprawdę dobre. Jemy takie rzeczy od ponad 10 lat i dlatego też chcieliśmy te potrawy przenieść na ten grunt, na którym obecnie stąpamy, to znaczy na tej tańzańskiej ziemi. Na pewno pewne rzeczy są ułatwione, czyli bardzo dobre jarzyny, czyli masa różnych przypraw, które tu można kupić. Nie zawsze tanio, wbrew pozorom, ale można gotować to, co by się naprawdę chciało. Moja rola w gotowaniu tych wszystkich potraw ogranicza się przede wszystkim do mycia garów, do posprzątania, zrobienia czasami jakiejś sałatki, to potrafię zrobić. Jeśli chodzi o mięso, to ja specjalizuję się w mięsnych wyrobach ze świnek, ale tutaj mięso ze świnek jest naprawdę niełatwe do osiągnięcia, a jeżeli już, to nie bardzo przypomina to mięso ze świni. Już o tym kiedyś Wam wspominałem. Wyobraźcie sobie, że 2 razy zamówiliśmy mięso ze świni w ilości 5 kg za jednym razem i okazało się, że w tych 5 kg to może się odnalazło 2 kg, no niecałe 2 kg mięsa. Reszta to były kości, to był tłuszcz i to była skóra. No, nie można tego nazwać wszystkiego mięsem. A ja najbardziej lubię mięso wieprzowe. Niestety musiałem się tutaj przestawić na coś innego. Dlatego też podstawą mięsną życia tutaj jest mięso wołowe, tak zwane wolowini, jak mówi moja małżonka, i mięso z kurczaka. To można kupić i to można przygotować. Do tego dochodzi masa jarzyn, do tego dochodzi przeważnie ryż, do tego dochodzą banany, takie te zielone banany, duże banany, wspaniałe. Do tego mogą też dojść normalne banany, różne odmiany grochu, który to jest świeży, nie tam w żadnych puszkach czy tak dalej. I to wszystko potem jest przez moją żonę odpowiednio spreparowane, przyrządzone i świetnie wygląda, a jeszcze lepiej smakuje.
No dobra, więc teraz pokażę Wam kilka takich potraw, które bazują na całej masie różnych przypraw, na ziemniaczkach, na ryżu, na białej kapuście duszonej. Jest tam też na pewno znane Wam chili con carne, robione ze świeżego grochu i mięsa mielonego i jak mówiłem, całej masie przypraw. Jeżeli ktoś by ewentualnie chciał, to możemy taki przepis bardzo szczegółowo przedstawić, ale to jest też nie takie łatwe, bo moja małżonka często gotuje w stylu freestyle. To znaczy to, co jej wpadnie do głowy, to ugotuje, a ja potem jestem jak zwykle zdziwiony, co ona znowu wspaniałego zrobiła. Więc teraz zapraszam do pooglądania tego całego repertuaru różnych potraw, które zostały ostatnio przyrządzone. Życzę Wam dobrej zabawy i powiedziałbym też, że życzę Wam smacznego, ale niestety przez monitor od komputera albo przez monitor od telefonu czy tableta no nie da się niczego spożyć. Musielibyście tutaj przybyć, to wtedy bym Was zaprosił na spożycie tego wszystkiego, no ale to wszystko zależy od Was. Na razie jesteście jeszcze w Europie, więc zapraszam do pooglądania naszych potraw. Miłej zabawy. To jest coś dobrego do jedzenia, co zrobiła moja małżonka. Naprawdę smakuje świetnie, jest wspaniałe. Ale co to jest, to będę Wam dopiero mógł potem opowiedzieć, jak pozbieramy tego więcej. To przedstawimy Wam różne potrawy, które zjadamy. Smakuje świetnie, naprawdę. Tak, proszę Państwa, następna bardzo dobra potrawa, którą przyrządziła jak zwykle moja ukochana, najlepsza na świecie żona. To jest, jak widzicie, ryż z bananami i do tego jest mięso z kurczaka z białą kapustą i z jakimiś tam przyprawami. To jeszcze dokładnie nie wiem, co tam jest. Wygląda bardzo ładnie i smakuje też bardzo dobrze. Ale opis tych potraw to przyjdzie dopiero potem, jak Wam to wszystko będę chciał zmontować i pokazać, jakie wspaniałości robi moja żona, nie? A to jest na dzisiaj. Życzę sobie smacznego. Moi Państwo, następna potrawa mojej wspaniałej żony, chili con carne ze świeżego groszku, który tu można kupić, i ze świeżego mięska mielonego. A do tego, żebyście nie mówili, to proszę bardzo, o taki sosik jeszcze ekstra, bardzo ostry. Polecam. Nowa potrawa, którą wykombinowała moja żona, no nie wykombinowała, już znała ją, to jest kurczak w sosie teriyaki. Bardzo dobre, polecam. Mniam, mniam. Mówiłem Wam, że moja małżonka robi najlepsze, najświetniejsze potrawy na świecie. I tu macie kolejny przykład. Jaja z kartofelkami w sosie musztardowym. Wspaniałe i bardzo dobre. O właśnie, oto następna potrawa przygotowana przez moją małżonkę, która naprawdę wspaniale gotuje. Nie widziałem nigdy kobiety, która by tak wspaniale gotowała jak ona. Ma taką fantazję chyba jak nikt inny na świecie i potrafi wyczarować tak wspaniałe potrawy. I będę chciał Wam te wszystkie, przepraszam, nie wszystkie, ale będę chciał Wam dużo tych potraw pokazać, co tutaj można wymyślić, i jak dobrze jeść. To jest zupa z mięsem, tu jest marchew i jakieś tam inne jarzyny. Ja sam nie wiem, co tam jest, ale jest to naprawdę bardzo dobre i polecam Wam wszystkim. A będę takich potraw Wam chciał pokazać dużo więcej. Aha, już wiem, co tam jest. To są te banany zielone. Nie wiem, jak to po polsku je się nazywa. Ja znam nazwę Koch banane. Są bardzo dobre. Kokosowe mleko to będzie. No i wiele różnych rzeczy. Przypraw. Wspaniałe rzeczy. Naprawdę polecam. Muszę Wam to pokazać. Zobaczcie. Taką potrawę zrobiła dzisiaj do jedzenia moja ukochana małżonka. No,
to tak ładnie wygląda, że aż chce się jeść. No. Cóż mam powiedzieć, no, jest najlepsza w tym, co robi i nikt nie robi niczego lepiej do jedzenia niż moja małżonka. Nawet, jak możecie zobaczyć, bo tutaj jeszcze jest, o, nasz przyjaciel, taki kot, co przychodzi. No poszedł teraz dalej. Pewnie ten kot chciałby tą potrawę też zjeść, ale wygląda super, prawda? Mi się podoba, może Wam też. Tak, moi Państwo, następna wspaniała potrawa, którą w Tanzanii może przygotować moja ukochana małżonka. Wątróbka drobiowa z ziemniaczkami, z cebulką, pomidorkami, wszystko zasmażane. Wygląda pięknie i powiem Wam, że smakuje też wspaniale. Ale to wszystko będzie przygotowane. Muszę się naprawdę pochwalić tym, co moja małżonka robi do jedzenia. Jest po prostu fantastyczne. Mniam, mniam. No proszę Państwa, następna znakomita potrawa. Żeby Was nie skłamać. To jest makaron z jarzynami, z mięsem z kurczaka w sosie słodko-kwaśnym. Ale to tylko z takiego mojego krótkiego opisu. Będziemy chcieli takich opisów potem Wam zrobić więcej. Bo te potrawy, które moja żona robi, no ludzie, naprawdę dobre to. Musielibyście spróbować, wtedy byście wiedzieli, jakie to dobre jest, nie? Tak, proszę Państwa, jak mówiłem, jak obiecałem, tak robię dalej. To dzisiejsza wspaniała potrawa. To wygląda nawet bardzo dobrze, nie? Pewnie byście chętnie też zjedli. Ja będę zaraz jadł. Ziemniaczki z cebulką. Do tego kotlecik z mięsa z kurczaka i zielony groszek. Chyba tak to się nazywa. Na pewno bardzo dobre, bo moja żona robi tylko bardzo dobre rzeczy. Powodzenia. Życzę Wam też smacznego, jeśli macie coś dobrego. Tak, proszę Państwa, więc mam nadzieję, że zrobiłem Wam dobry apetyt. Zapoznaliście się z małym wycinkiem tych niesamowitych rzeczy, które są ugotowane tutaj przez moją żonę. Ja mam taką możliwość, żeby tym się fascynować i cieszyć na co dzień. Dlaczego koncentruję się tak bardzo na tych potrawach, które kiedyś jedliśmy, będąc w Europie i jemy je dalej tutaj? No, prawda jest taka, że kuchnia, która jest tutaj serwowana, to nie jest mój świat i też nie jest świat mojej żony. Te wszystkie potrawy, które są tutaj przygotowywane, są relatywnie monotonne, a ponadto wszystko jest robione na oleju, smażone na oleju. Smażone to chyba też nie bardzo dobre określenie, bo to jest jakby gotowane na oleju, a ten olej jest używany do czasu, kiedy się całkowicie wypali. Więc nie można powiedzieć, żeby to było szczególnie zdrowe i smaczne. Za każdym razem, kiedy próbowałem jeść te miejscowe potrawy, dostawałem bólu brzucha, no i kończyło się to najczęściej nieplanowanymi wizytami w toalecie. No tak odbiera niestety tą miejscową kuchnię mój organizm. Nie jest do tego za bardzo przyzwyczajony i nie znosi tego. Poza tym, będąc w Europie, nigdy nie odżywialiśmy się potrawami zawierającymi masę tłuszczu. Jak widzicie, no, gruby nie jestem, zawsze chciałem dobrze się czuć, a żeby się dobrze czuć, to nie można sobie pozwolić na to, żeby za dużo tłustych rzeczy jeść, bo po prostu będzie się potem grubym, no. A jak się jest grubym, to zdrowie też kuleje i jest mi coraz gorzej. A tutaj, jak mówiłem, ta cała kuchnia leży na całej masie przepalonego oleju, dlatego nie jest dla nas specjalnie fascynująca. Mam nadzieję, że pokazałem Wam dzisiaj coś, co poprawi Wam humor i zaostrzy apetyt. Może też będziecie chcieli takie potrawy jak my zjadać. To Wam życzę wtedy też smacznego i dobrej zabawy przy przyrządzaniu takich potraw. Na pewno pokażę Wam też
jak wyglądają te miejscowe potrawy. Będziecie je mogli potem sami ocenić i stwierdzić, czy bylibyście zafascynowani jedząc takie rzeczy, ale to już będzie materiał przygotowany w przyszłości. A na dzień dzisiejszy chcę Wam życzyć miłego dnia i miłego tygodnia, a może wpadniecie też na pomysł, żeby sobie przygotować coś tak smacznego do jedzenia na wzór tego, co robi moja małżonka. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia w następnym odcinku z cyklu opowieści dziwnej treści z Tanzanii.